Cześć, witajcie, ja jestem Faust i witam was bardzo serdecznie w grze Hearts of Iron 4 i dzisiaj odcinek nietypowy, albowiem będziemy próbowali zrobić achievementa 13 Minutes of Hell. Właściwie zrobimy go i pokażę wam, jak wy możecie go zrobić w swoim domu. Jest to w tym momencie chyba najgorętszy achievement do zdobycia, ponieważ nie jest on zbyt prosty. Polega na tym, że w Polską w 1939 roku należy zadać Niemcom 1 800 000 strat w ludziach oraz można się przechwalać, jeśli się zrobi to w 30 minut lub mniej. Od razu powiem, że nie dam rady zrobić tego w 30 minut, bo mój komputer jest za słaby i po roku 40 jego prędkość zwalnia drastycznie, ale spróbuję zrobić go w jak najszybszym czasie w grze, tak więc zapraszam do oglądania. Tak więc zaczynamy nową grę w roku 39, wybieramy oczywiście Polskę. No i jeśli chodzi o ustawienia startowe, to wolę grać bez Historical AI, oczywiście musi być włączony Iron Man. Nie musimy grać na elicie, może to być zwykły, regularny. Natomiast nowych widzów, którzy jeszcze mnie nie znają, serdecznie zapraszam do oglądania mojej innej serii, w której właśnie Polską na elicie ze wzmocnionymi wszystkimi wrogami próbuję pokonać cały świat. Dlatego serdecznie zapraszam do subskrybowania i do oglądania. Tymczasem bez przedłużania startujemy grę. Na początek Polska jest w opłakanym stanie, w strasznym stanie, nie da się z nią nic kompletnie zrobić. W stylu konwencjonalnym trzeba będzie sięgnąć po prostu do technik survivalowych. Tak więc od początku mamy ten plus, że możemy wybrać sobie doradców i generałów, dlatego na początek zalecam wybranie generała od piechoty, generała od obrony armii, teoretyka wojskowości, generała lotnictwa i głównego wodza lotnictwa, co w sumie wzmocni nam Air Superiority, a generałowie naziemni wzmocnią naszą obronę piechoty. Pozostały Political Power radzę na razie zachować, na pewno minimum 300, ale te 150 dodatkowe warto mieć, bo już nic więcej specjalnego nie kupimy, natomiast potem może to być użyteczne i zaraz powiem dlaczego. Jeśli chodzi o badania, to na początek oczywiście wszystko, co wzmacnia piechotę, w czym jesteśmy kompletnie zacofani, także najnowocześniejszy pułk inżynierów oraz doktryna. Jeśli chodzi o National Focus, na początek musimy wziąć inżynierię budowlaną, a zaraz pokażę dlaczego. Właśnie dlatego, że zaczniemy budować forty jak najszybciej to możliwe. I tu już właściwie kwestia tego, jak wam będzie szło. Ja uważam, że najlepiej jest poczuć się trochę pewniej i polecam na początek taki kapelusik, ponieważ te miejsca są najczęściej atakowane i najłatwiej jest je bronić ewentualnie. Jeśli chodzi o nasze fabryki militarne, to 3 do support equipmentu, reszta do broni piechoty. Co do floty, możemy ją wysłać gdzieś później, może ona tam sobie popływać. No, nasze doki nie przydadzą nam się, Gdańsk raczej oddajemy. Co do floty powietrznej, to należy zebrać ją całą w Warszawie, potem będziemy robili z nią dalsze rzeczy. Co do armii, to niestety, ale jest ona tragiczna, dlatego należy oddzielić średnie dywizje od tych gównianych. Poprzez dwukrotne kliknięcie na dywizję piechoty możemy je wszystkie zaznaczyć, przerzucić do odrębnej armii, a śmieci wyrzucić. Teraz polecam selekcję wszystkich zawodowców wrzucić do jednej armii, która będzie główną armią obronną, natomiast resztę do drugiej. Postanowiłem, że będę bronił się na tej linii, natomiast tyły będzie chroniła właśnie ta armia druga. Z moich obliczeń wynika, że aby się skutecznie bronić na początku, potrzebne jest co najmniej 3 dywizje na jedną prowincję z przodu, natomiast z tyłu wystarczą 2 dywizje, potem można będzie je przesyłać. Na moich głównodowodzących oczywiście wybieram Sikorskiego jako marszałka, Andersa jako dowódcę armii drugiej oraz Romana Abrahama jako dowódcę armii pierwszej, tej właśnie, która przyjmie pierwsze, najsilniejsze uderzenie.
Ponieważ na start mamy 5 punktów doświadczenia piechoty, oczywiście od razu dorzucamy do naszego template'a piechoty dodatkowy oddział, dzięki czemu będziemy mieli rozpiętość bojową równą 20, co jest idealną rozpiętością bojową dla piechoty. Nasze dywizje się rozstawiają i okopują, a my czekamy do około 21-22 sierpnia. Wtedy należy zabezpieczyć cały manpower i zgadza się, wypuszczamy marionetki. Zaraz zobaczycie dlaczego. Wypuszczamy Czechy, Białoruś i Ukrainę. Każde z nich to 6 dywizji Niemiec, albo nawet 7, które będą musiały stać na ich granicy. To samo tyczy się z Ukrainą i Białorusią. Ponadto tracimy na tym raptem 4 fabryki cywilne i 1 militarną. A dodatkowo na najnowszym patchu Wilno nie jest teraz korem Białorusi, dlatego wypuszczenie Białorusi sprawia, że Wilno dalej jest nasze, a nie ma bezpośredniego połączenia z ziemiami polskimi, a Wilnem bez przejścia przez Litwę. Dlatego fabryka tam jest bezpieczna. Niemcy wypowiedzieli wojnę, rzucamy naszą flotę powietrzną nad Polskę i czekamy, aż alianci zaproponują dołączenie do frakcji. Zanim Niemcy zajmą nasze miasta, zabezpieczamy cały manpower, po prostu dając do rekrutacji maksymalną ilość możliwych dywizji. Kiedy już jest wojna, wchodzimy na totalną mobilizację i na pełny pobór. Wiele poradników odrzucało w ogóle pomysł dołączania do aliantów. Uważam, że to za błąd, a sami zobaczycie w trakcie odcinka, że alianci mogą być bardzo pomocni w wielu aspektach, przede wszystkim zdobytym terytorium oraz wsparciem lotniczym. Jak widzicie, nasze dywizje się trzymają w Krakowie oraz na prowincji nad Krakowem. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Kiedy wszystkie dywizje już są gotowe, możemy usunąć te fallback line'y, ponieważ i tak będziemy mikrowali tymi dywizjami ręcznie, a nie będą się te dywizje automatycznie bez organizacji wrzucały na linię frontu. Niemcy zaczynają jakieś drobne ataki, ale nie jest to nic poważnego, to tylko ataki piechoty i gdzieniegdzie jakaś słabo zorganizowana dywizja czołgów próbuje się przebić. Na szczęście wszystko jest w jak najlepszym porządku, większość dywizji jest okopana. Kiedy będziemy mieli 15 punktów dowodzenia, możemy dać Sikorskiemu zdolność do regeneracji dywizji plus 10%. Bardzo użyteczne, radzę to jak najszybciej wziąć. No i właśnie tak jak mówiłem, wielka zaleta dołączenia do aliantów to to, że mogą przysłać nam swoje samoloty i mogą one pomagać nam w obronie przed Luftwaffe. Oraz wielka zaleta tego, że mamy marionetki, nasi sojusznicy mogą używać ich lotnisk do wysyłania nam swoich samolotów, co jest bardzo, bardzo silne w tym momencie. Chociaż faktycznie lotnictwo aliantów na ten moment nie jest jakoś super mocne, to i tak dużo to daje. Ponieważ mamy Kraków i graniczymy jakby całą prowincją Krakowa z Ukrainą, możemy dalej handlować ze światem. To jest bardzo, bardzo pomocne w tym momencie i nie wiem czy ludzie to odkryli, czy nie, ale właśnie wypuszczenie Ukrainy daje bardzo, bardzo dużo. Ponieważ utrzymujemy Kraków i Kielce, sami produkujemy również trochę stali, dzięki czemu produkcja broni, jaką mamy, jest znacznie lepsza niż gdybyśmy w ogóle nie mieli żadnych surowców. Flota, którą mamy, możemy ją wysłać gdzieś w bezpieczne miejsce, aby próbowała na przykład rajdować konwoje albo coś w tym stylu. Niech się zajmie sobą. Ponieważ zabezpieczyłem trochę political powera na początku, stać mnie teraz, aby w razie trudnej sytuacji wziąć decyzję o desperackiej obronie. To daje bardzo dużo bonusów właśnie do obrony, dlatego zachowam to na czarną godzinę. Tak jak widzicie, bardzo dużo dywizji niemieckich stoi na granicach naszych marionetek, ponieważ po prostu nie spodziewają się, że być może wyjdzie z nich jakiś atak. Boty tak działają, zabezpieczają się przed wrogiem. Dlatego teraz my nie musimy się martwić o tak dużą armię atakującą nasze szeregi. Dużo ludzi uważa, że właśnie pozwalając wejść Niemcowi na nasze ziemię na wschodzie,
tworzy się granica ze Związkiem Sowieckim. Zgadza się, ale póki istnieje pakt Ribbentrop-Mołotow, dopóty Niemcy nie będą rzucali większych ilości dywizji na tą granicę. Dlatego uważam, że to rozwiązanie jest znacznie lepsze. No i teraz musimy się bronić. Niemcy w tym momencie będą widzieli jedynie możliwość atakowania przez Kraków i przez prowincję nad Krakowem, dlatego po prostu musimy teraz mikrować te dywizje i bronić się jak najdłużej. Kiedy będziemy mieli już 10 punktów doświadczenia wojskowego, oczywiście wrzucamy do naszych dywizji saperów. Na początek najlepiej po prostu zamienić ich z dywizją rekonesansu, ponieważ dzięki temu zużywamy znacznie mniej sprzętu wsparcia. Ponieważ tracę więcej organizacji w tych frontowych dywizjach niż bym chciał, używam desperackiej obrony. O ile mi wiadomo, desperackiej obrony można używać raz na rok albo raz na pół roku. Nie jestem pewien, ale jeśli użyjecie jej na początku, no to niedługo ona się znowu pojawi. Jeśli nie jesteście w stanie utrzymać danej prowincji, po prostu ją odpuśćcie. Nic się nie stanie, to jest tylko jedna prowincja. Zawsze starajcie się myśleć pozytywnie, a nie panikować. Nie ma sensu panikować. Teraz należy bronić Krakowa oraz przygotować armię do odzyskania tej prowincji. Kiedy sytuacja robi się bardzo kiepska, a nie macie wystarczająco punktów dowodzenia, aby użyć umiejętności na całym oddziale danego generała, możecie zrobić pewien trik, w którym po prostu przerzucacie całą resztę dywizji, które nie biorą udziału w walce, do innego generała. I kiedy tych dywizji pozostanie już tyle, że tych punktów będzie potrzeba niewiele, aby użyć umiejętności, możecie oczywiście zrobić to i umiejętność jak najbardziej będzie działała. Jak widzicie, umiejętność obrony pozwala nam na zachowanie całkowicie organizacji oraz zmniejszenie strat, jakie ponosimy. Można to robić na tyle długo, aby się wybronić, odzyskać siły i podesłać wsparcie. To jest chyba największy mój sekret, jak poradzić sobie z Niemcem w takiej sytuacji. Kiedy już Kraków jest obroniony, możemy pomyśleć o kontrataku. No i nie było to wcale mega jakoś trudne, miałem przygotowanych wystarczająco dużo dywizji. Kiedy już pierwsza warstwa fortów jest zbudowana, budujemy resztę. Jeśli dalej się utrzymujemy na trójkącie Łódź, Warszawa, Kraków, oczywiście dorzucamy forty do Krakowa. Jeśli nie, musimy zrobić je trochę wyżej. Wiadomo, będzie ciężej, ale jakoś sobie poradzimy. Prowincja nad Krakowem przechodzi z rąk do rąk już kilka razy, ale ja się nie poddaję, liczę, że uda mi się ją w końcu utrzymać na stałe. Kolejną zaletą bycia w aliantach jest to, że kiedy Wielka Brytania zajmie Etiopię, możemy ją od nich wziąć, przez co zyskujemy 2 dodatkowe fabryki cywilne i wojskowe. Oczywiście nie mamy dywizji, którymi możemy zabezpieczyć tam bunty, ale i tak czas, w którym będziemy mogli ich używać, jest dla nas w tym momencie bezcenny. Nasze lotnictwo w tym momencie już zostało totalnie zniszczone, ale dzięki temu, że jesteśmy w aliantach, ciągle coś tam sojuszniczego nad nami lata. Stalin żąda wschodniej Polski, no w tym momencie jest to tylko Wilno. Oczywiście nie chcemy wojny ze Związkiem Radzieckim, dlatego je oddajemy. Szkoda, bo to jest jedna fabryka cywilna, która jest użyteczna, no ale tak czasem bywa. Jeśli chodzi o cele narodowe, radziłbym w tym momencie pójść w ścieżkę Międzymorza, to jest polski militaryzm, a następnie 2 fokusy, które dają plus 5% do stabilności. Dlaczego? Ponieważ mamy tylko 35%, a zawsze mając poniżej 50% jesteśmy narażeni na strajk lub dezercję, które są bardzo niekorzystnymi debuffami. Dlatego nawet radzę poprawić warunki pracy robotników, które dają plus 0,5% stabilności co tydzień przez 180 dni. Póki Francja nie upadnie, póty Niemcy nie będą wysyłać większych ilości dywizji na naszą granicę, dlatego możemy spokojnie się rozbudowywać, gromadzić zapasy i czekać.
No i tak jak mówiłem, w ostatniej chwili, kiedy już miałem zyskać 50% stability, uderzyły mnie strajki. To jest bardzo ciężki cios i będziemy teraz mieli praktycznie 3 miesiące bez fabryk. No ciężko będzie, ale jakoś sobie poradzimy. Ok, kiedy mamy już spory zapas sprzętu piechoty, możemy zacząć myśleć o jakimś ulepszeniu naszej armii. Ja pójdę w artylerię. Ok, na początek tworzymy drugiego template'a, w którym już dorzucamy wsparcie artyleryjskie. Do naszych dywizji, które są na froncie, będziemy dorzucali już artylerię do obrony. Ok, dwie rzeczy się wydarzyły. Po pierwsze, Rumunia zrealizowała cel na odnowienie sojuszu z Polską, dlatego są teraz w wojnie przeciwko Niemcom. Niedługo upadną, ale dobre i trochę jak Niemcy przekierują tam kilkanaście dywizji. Oraz druga sprawa, Stalin fabrykuje roszczenia na Ukrainę. Tak więc no nie możemy dopuścić do wojny ze Związkiem Radzieckim w tym momencie, dlatego niestety musimy pożegnać się z Ukrainą kilka dni przed ukończeniem tego celu. Po prostu wezwiemy ich do wojny i pozwolimy Niemcom zająć Ukrainę. Kiedy w końcu Francja upadnie, zauważymy, że bardzo dużo dywizji pojawi się na naszej granicy. Należy zachować spokój i szykować się na atak ze strony Niemców. Wzywamy Ukrainę, aby uchronić się przed Związkiem Radzieckim. No i jak widać zadziałało. Niemcy znowu szturmują Kraków i prowincję nad nim, ale już mamy tam ładną linię fortów. Wszędzie mamy dwójki, w Krakowie nad Krakowem oraz w Warszawie mamy już trójki, tak więc jest naprawdę nieźle. Mamy mały problem, ponieważ Stalin fabrykuje roszczenia na Węgry, tak więc dojdzie do wojny między Niemcami a Związkiem Radzieckim, a to rodzi ewentualność, że Niemcy mogą upaść, zanim upadną od nas, to znaczy zanim zadamy im wystarczające straty. Musimy monitorować sytuację na bieżąco i ewentualnie wciągnąć aliantów do wojny z ZSRR. Ok, Niemcy robią zmasowany atak na nasze umocnienia, w większości dajemy radę, ale w prowincji pod Łodzią nie idzie tak dobrze, dlatego dorzucamy tam wsparcie. Oczywiście my bardzo chcemy, aby Niemcy nas atakowali, w końcu chodzi o to, żeby zadać im jak największe straty. No i nawet desperacka obrona nam nie pomogła, tracimy kolejne prowincje, staramy się bronić w kolejnych coraz węższych prowincjach, aczkolwiek zaraz dojdzie do wojny między Związkiem Radzieckim a Rzeszą, tak więc myślę, że tutaj nie mam się czego bać, muszę chwilkę po prostu być cierpliwy. Dosłownie jak tylko ZSRR wypowiedziało wojnę Rzeszy, większość dywizji niemieckich od razu rzuciło się na front z bolszewikami, a ja mogłem zająć forty bez większej walki. Teraz, kiedy już jestem bezpieczny, mogę pomyśleć o zabijaniu Niemców na skalę przemysłową. To jest właśnie myśleć o jakichś kotłach. Najprostszym, myślę, do wykonania w tym momencie będzie zamknięcie Niemców w trójkącie Warszawa, Siedlce, Radom. Ok, pierwsze 20 000 jest nasze. Nie zauważyłem, że nawet straciliśmy Kraków w międzyczasie. Oczywiście możemy go szybko odzyskać. Niemcy nie będą zainteresowani walką ze mną na śmierć i życie. Raczej wszystko rzucili na komunistów. Kraków odzyskany. Robimy kolejne otoczenie. W międzyczasie zrobiłem dywizje, w których mam dwa oddziały dodatkowo artylerii, dlatego są one idealne do zabijania Niemców. Kiedy Niemcy widzą jakieś okrążenie, automatycznie atakują i szturmują moje linie, tak żeby zatrzymać wojska, które właśnie to okrążenie robią. Dzięki temu nabijają sobie sami straty, czyli robią dokładnie to, o co mi chodzi od początku. Myślę, że fajnie będzie zakończyć ten achievement jakimś większym otoczeniem. No i w ten sposób zabijamy 100 000 mniej więcej Niemców i
nasz achievement jest zrobiony. Tak więc, moi drodzy, udało się. Nie było to wcale takie proste, jak to może tutaj wyglądać na tym odcinku, ale po kilku próbach i po naprawieniu kilku swoich błędów udało się. Zajęło mi to niecałe 3 lata. 24 luty 1942 rok to, myślę, całkiem dobry wynik. Dotychczas widziałem na YouTubie tylko jedną osobę, która zrobiła tego achievementa, i to był Mr. Potolog. Jakoś tak. Polecam jego podejście, całkiem ciekawe. On poszedł w NTR i bronił się na 4 prowincjach na Łodzi, Warszawie do 1944 roku, więc no mi udało się szybciej. Zobaczymy, kto teraz zrobi to jeszcze szybciej. Myślę, że na spokojnie da się to zrobić w 40-41 roku. Przynajmniej 3 miesiące wcześniej mogłem to mieć. No ale tak czy siak myślę, że to był dobry wynik. Tak więc, moi drodzy, dzięki za oglądanie. To by było na tyle. Możecie skopiować moje ruchy i zrobić ten achievement samemu. Polecam, bardzo przyjemne, bardzo duża satysfakcja, jak się go zrobi. No i cóż, zapraszam do oglądania innych moich serii. Polecam Polskę, Ostateczne Wyzwanie na trybie elitarnym. Robimy dokładnie to samo co tutaj, tylko że w trybie elitarnym z potrójnym wzmocnieniem Niemców i Sowietów, oraz walczymy nie tylko z Osią i Kominternem, ale również potem z aliantami. Tak więc, moi drodzy, dzięki za oglądanie, to by było na tyle i widzimy się już niedługo. Jak Ci się spodobało, to zostaw lajka, suba i dzwoneczek. Do zobaczenia!